Witajcie kochani, witam Was serdecznie moi drodzy. Wybieram się na sklepy. Dzisiaj pierwszy dzień. Ile to nagrywanie mi zajmie, trudno powiedzieć, bo czasem jest to parę dni, czasem jest to raz, ale to bardzo rzadko raz. Także na pewno to chwilę potrwa. Natomiast korci mnie, strasznie mnie korci jakieś coś, jakby to nazwać, wiosennego. Jakieś kwiatki wiosenne już, żeby zawołać wiosnę, żeby szybciej do nas przyszła. Nie wiem, coś mnie tak korci na jakieś ładne gałązki, tulipany, coś w tym sensie. Pójdę zobaczyć do mojej ulubionej kwiaciarni, może mają coś ładnego. Może i Was wezmę ze sobą też, oprócz oczywiście sklepów używanych. Także zapraszam na wypad ze mną. Tak, moi drodzy, co my tutaj mamy dzisiaj? Tak patrzę, czy coś doszło, ale doszło chyba to. I to jest GTR Ilmenau. Taka paterka za 3,50. To jest trochę inne, więc to nie jest to samo. To jest Weimar. To euro 50. A to będzie też Ilmenau. Dokładnie. Po 2 euro sztuka. A tu na dole był jakiś dzbanek chyba. Ale już nie ma. Może nie. Tu też mamy Ilmenau. Tu mamy wazę. Może też Ilmenau. Nie będę jej podnosić, bo jest ciężka. Też Ilmenau. Być może, że była tutaj cała zestawa i już części nie ma. Tu jeszcze mamy jakieś fajne talerzyki. To są ewidentnie pod filiżanki, bo mają takie wycięcie. I to jest Winterling po 50 centów. Być może też był tutaj cały zestaw. Cały zestaw do obiadu. Głębokie po euro. Płytkie też po euro. I tu mamy jeszcze u góry dzbanek, bo te talerze były zeszłym razem. Dzbanek kosztuje 8,50 i jest to Bawaria. Bayer Bock 2,50. Jest tu dzisiaj bardzo głośno, więc uciekam stąd. Tak sobie tu oglądam te obrusiki, jak zwykle zresztą. Nie mogę tu nie zajrzeć. Ale popatrzcie na to, bo ja już to miałam w ręce. Czekajcie, już Wam pokazuję. Jeszcze zajrzę tutaj na te inne. Czy coś tu jeszcze jest ciekawego. Ale chyba nie. Mówię o tym. O tu. Zaraz sobie to zobaczymy, rozłożymy, bo to jest chyba coś niesamowitego. Zobaczcie na to. O szok. Kolory takie, no nie do końca moje, ale wiecie co? To jest takie bardzo jesienne. A jak na jesień, to jak najbardziej się zgadzam na takie kolory pięknie wyszywane. Zobaczcie, tutaj taka koronka na zewnątrz. Ma trochę plam, ale może uda się je wywabić. Patrzcie, jaki tu jest więcej plam widzę. Tu jest taka większa. Ale i tak go wezmę, spróbuję odprać. Mamy takie ładne, rozalinowe talerzyki. Piękne, 50 centów sztuka. Mamy ich 4 sztuki, bardzo tanio. Tutaj mamy jakieś wazoniki jeszcze. O, tutaj taki. To nawet jest na świeczkę, bo to jest ściągane, ta góra.
Tak sobie chwyciłam, ale tu jest sklejone. Dzięki Bogu, że to mi się nie rozsypało w rękach. Tutaj u góry mamy jakieś takie pojemniczki szklane. Tu też. Tu dzbanki różne, Leonardo. Tu mamy coś takiego. Może nawet to jest kryształ. Tutaj mamy... Nic tu mi nie wpada w oko jakoś specjalnie. Tu mamy taką podstawkę. Bardzo ciężka, też może być kryształowa. Ta podstawka 2,5 euro. Tu jeszcze jest jedna taka, ale okrągła. Tu tak na taras, nie? To jest takie bardzo ciężkie, no. Fajne, 18 euro sztuka. Na taras, na zewnątrz. Tu jeszcze mamy takie cudo, zobaczcie. Taką cukiernicę piękną. Jest to Thomas Bavaria. Przekreślone i zaklejone jakby innym sztemplem. Ciekawe. No nic, tak się też zdarza. Tutaj nic obite nie jest. Tutaj też nic nie jest obite. Ładna ta cukiernica, piękna, co nie? Ciekawe, czy był jeszcze dzbanek i mlecznik. Bardzo ładna, 4 euro. Czy tutaj coś jest ładnego? Tu mamy na przykład Hutchenreuta, bardzo ładny. Leonardo jest tu z boczku napisane. O, ładne talerzyki. Co tu jeszcze jest? Friesland. Te talerzyki były po 2 euro sztuka. Te są po 30 centów. Korona jest na nich napisane. Tu mamy takie z niebieskim rantem i jest to Winterling, taki już nowszy. Bardzo ładny ten wazon, ale 35 euro trochę dużo, nie? Także musi zostać, chociaż bardzo ładny, podoba mi się. Patrzcie, jaki ciekawy zestaw. Nie wiem, czy to coś warte. Ceny nie ma. Nostalgia na tym pisze. Pierwszy raz widzę takie coś
Co to w ogóle za firma? Nostalgia? Nie wiem. Zobaczcie, jaka tutaj skrzyneczka jest. O taka. Ciekawa. Wiecie, że ja lubię skrzyneczki. Zobaczmy ją sobie tutaj. W ten sposób. Nóżki takie ma. Ile to kosztuje? 3,50. Taka poplamiona strasznie jest. Nie wiem czemu. I wygląda jakby góra tego drewna była z innego drewna niż ta z dołu. Możliwe. Co tu jeszcze mamy? Tu mamy więcej skrzyneczek. Szkatułek. Tu jeszcze jest taka. Za 2,50. To już jest nowsza. Tu mamy jeszcze taką. Za 2 euro. I taką. Ta jest za 2,50. No tu zobaczcie, jest fajna witryna. Ja szukam takiej witryny do dużego pokoju. Trochę jak kredens bardziej, ale to chciałam powiedzieć, no nie do końca takie. Wolałabym jednak w starszym stylu, trochę ciemniejsze. To jest taki birkę, nie wiem jak jest birkę po polsku, ale to jest jasne drzewo, jak bym chciała trochę ciemniejsze. Ale coś w tym stylu, w sensie takiej wielkości, że u góry właśnie szkło, a na dole właśnie jakieś tam do przechowywania rzeczy. To kosztuje 250 euro. I myślę, że jest tyle warte jak najbardziej. Tutaj mamy taki chiński zestaw, bardzo delikatny. Nawet sygnaturkę widać na zewnątrz, na wylot. 35 euro kosztuje ten zestaw. Co tu jeszcze mamy? Za 4 euro taką filiżanusię. Eumak Bawaria. A to tutaj to jest Huchenreuter za 5. Bardzo ładny zresztą. Taki złocony. €3. Ten jest ładny. Taki turkusowy, też za 3 euro. Tu mamy ładny też wazonik. A tu mamy Rosenthal za 12. Tu mamy jeszcze Rosenthal. Inny za 12. Niebieski. A tutaj taki świecznik. Co to jest za pojemnik? Taki dziwny w dotyku. Nie wiem co to jest za materiał. 6 euro. Widzę, że tutaj jakieś nowe młynki się pojawiły. A ten już chyba był. Ten ma tylko kawę napisane. Wszystkie wyglądają jak nówki. Coś mi tutaj podejrzane jest. Tylko ten jest starszy i ten starszy jest najtańszy. To ciekawe. Paradoks. Takie coś za 60 euro. Przecenione na 6 euro. Na nalepce nic nie ma kompletnie.
bąbelkami. Sowa. Witajcie kochani, witam Was serdecznie na kanale Włóczykije. Ja mam na imię Kasia i to ze mną chodzicie po flomarktach i po różnych sklepach używanych w Niemczech. Moi drodzy, mam nową żarówkę i muszę się tak doświetlać. W ogóle żarówka kosztowała 16 euro. Ja nie wiem, czy te żarówki tak teraz strasznie zdrożały, czy co. Wojtek ją kupił, słuchajcie, w Obi. Najmocniejsza jaka była, 16 euro. W szoku jestem, dosłownie w szoku jestem. 16 euro za żarówkę? Nie wiem, co to jakaś cudowna żarówka, miała tak ładnie świecić, a muszę się doświetlać jakimiś dodatkowymi lampami, no ale nic. Podejrzewam, że jeszcze poszukam jakiejś innej żarówki, bo ta niestety nie daje tego, co dawała poprzednia, a niestety spaliła się nam żarówka, więc tak to wygląda. Moi drodzy, u nas też jest bardzo zimno, wyjątkowo bardzo zimno, bardziej zimno niż zwykle. Nie tylko w Polsce jest powrotna zima, u nas też, co prawda w tej chwili śniegu nie ma, ale jest zimno i ja Wam powiem, że u nas na parterze, bo my na parterze mieszkamy, od piwnicy, od ziemi ciągnie dużo bardziej niż zwykle. No, co zrobić? Taka zima. Staram się stworzyć tutaj na tym moim stole jakąś taką atmosferę wiosenną. Kupiłam sobie właśnie piękne gałęzie, które już zaczynają kwitnąć. Trochę hiacyntów. Może wygonię tą zimę jakoś i będzie za chwilę cieplej. Mam taką nadzieję, moi drodzy. Wy na pewno też trochę już macie może dość zimy, wolicie trochę więcej ciepła. Myślę, że tak. Moi drodzy, co widzieliśmy dzisiaj na tych sklepach? Ja pamiętam bardzo dobrze witrynkę, która bardzo mi się wbiła w głowę, wbiła w myśli. Moi drodzy, witrynki szukamy. W zasadzie to ja szukam, bo Wojtkowi to jest tak trochę wsioryba. Te meble, które są, to są ok i wiecie jak to jest. To przeważnie kobiety szukają sobie roboty i znowuż jakiejś inspiracji i chcą coś zmieniać w domach. Ja też tak mam i co chwilę coś bym chciała, wiecie, coś fajnego, nowego, ale tak summa summarum po prostu ta szafa, która jest w dużym pokoju, ta witryna, ona naprawdę nadaje się już do wymiany, także powolutku zbieram się właśnie za jakieś poszukiwania. Wiem mniej więcej, jakie wymiary potrzebuję. Chciałabym, żeby góra była bardzo przeszklona, dół może być cały zamknięty.
Ta witryna, którą widzieliśmy na jednym sklepie, właśnie tak mniej więcej wyglądała, ale była jeszcze za wąska. Moja musi mieć, ja wiem, coś koło 2 metrów szerokości i mniej więcej 2 metry wysokości. Zobaczymy, może z czasem coś się znajdzie, ja mam taką nadzieję, także będziemy poszukiwać. Może powinnam się wybrać na ten sklep z tymi meblami, tylko już dawno nie byłam. No nic, zobaczymy. Słuchajcie, co kupiłam. Jest parę ładnych rzeczy, parę cudeniek. Chyba najbardziej z tych wszystkich rzeczy to jest ta ostatnia. Jakoś tak zawsze ostatnią rzecz pokazuję Wam tą najfajniejszą, która najbardziej mi się podoba. Zacznijmy może od obrusu. No jak może obrusów zabraknąć, ale jak ja trafiam na taki obrus, to powiem szczerze, no nie idzie go zostawić, po prostu nie idzie go zostawić, ale powiem Wam szczerze, że ktoś, kto dobrze mnie tak mocno śledzi, to pamięta być może odcinek z Flohmarktu, na którym były bardzo piękne obrusy, bardzo tak bogato wyszywane i one kosztowały 10 euro sztuka. Ja wtedy sobie odpuściłam, bo zdarzają mi się tańsze obrusy, które też są piękne, czasem bardzo piękne i staram się nie wydawać tyle pieniędzy, czyli 10 euro za jeden obrus. Odpuszczę sobie i po prostu mam nadzieję, że którymś razem mi się uda kupić go taniej. I tak właśnie dzisiaj było. Mam tu piękny obrus, cudowny. Ma kilka plamek, ale powiem Wam szczerze, że te plamy mi się prawie zawsze da odeprać. Natomiast w sumie z tych wszystkich obrusów, które kupiłam do tej pory, to może tylko 2 musiałam wyrzucić, bo nie dało się nic odeprać, a tak wszystkie inne dało się, więc jak najbardziej trzeba kupować nawet z plamami, moi drodzy. Czy to jest przód? Tak, to jest przód, to jest taki typowo jesienny obrus, zobaczcie. On ma, myślę, takie 90 na 90. Tu ma u góry taką koronkę jeszcze, ja wam go podwyższę do góry. Piękny, bardzo jesienny. Tutaj ma jeszcze te, jak to się nazywało? Nie orzechy laskowe, tylko żołędzie. O właśnie, żołędzie. Tu chyba są jakieś, może jarzębina, dużo liści. No cudowny jest ten obrus. Moi drodzy, co powiecie na moją bluzkę? Bo to taka trochę inna bluzka niż zwykle. Coś mi po prostu mówiło, że będzie mi w niej dobrze. Ukwiecona, że tak powiem. Chyba nie jest mi tak nieźle, mi się wydaje. Moi drodzy, 4 euro za ten obrusik, więc bardzo niewiele. I moi drodzy, drugą rzeczą jest ta piękna cukiernica, cudowna. Bardzo żałuję, że nie było nic do niej więcej i nie wiem, czy była sama, taka samotna na tej półce, czy po prostu ktoś już coś kupił, no bo tego się nigdy nie dowiem. Tutaj mamy taki piękny dekielek. Ona jest naprawdę w idealnym stanie, tu się nic nie zadziało, ona naprawdę jest piękna, cudowna, no śliczna. O, tak wygląda i jest to, moi drodzy, Bawaria, Thomas. Na wierzchu jest jeszcze jakby taki sztempel R. Handmalerei. Czyli podejrzewam, że jest to prawdopodobnie malowane w innej malarni i dlatego ten sztempel po prostu jest na wierzchu, ale ten pod spodem też widać, zobaczcie. Pod spodem jest Thomas Bawaria, a na wierzchu jest to R. Handmalerei, więc myślę, że to jest po prostu jakaś osobna malarnia to malowała. 4 euro, piękny. Piękna, raczej piękna. Piękna cukiernica. O, w ten sposób. Śliczna. I moi drodzy, następną rzeczą, 4 euro za tą cukiernicę, następną rzeczą jest taka cudowna filiżanka. Piękna. Kiedyś była taka seria z Rosenthala Cecylia, bodajże się nazywała, jeśli dobrze pamiętam. I miała właśnie taki motyw, taki różano-piwoniowy, wiecie? W sumie nie wiem, muszę zobaczyć to z bliska, czy to są róże. Chyba to są róże bardziej, zobaczcie. Piwonie też można by powiedzieć. Też by były bardzo ładne. Od środka jest biała. I na dole ma sygnaturkę, moi drodzy, Beyer Bock. Beyer Bock. Filiżanka, nie filiżanka, tylko spodek. Spodek też jest bardzo ładny, w bardzo ładnym stanie.
Także myślę, talerzyk nie ma sygnatury. Ale cudowna. Zobaczcie, filigranowa, taka maleńka, śliczna. Naprawdę. I ona kosztowała, ja już tą cenę widzę, ściągłam, ale ona kosztowała 2,5 euro. I moi drodzy, ostatnią rzeczą jest obraz. Ja ostatnio mówiłam mojej mamie, że obrazów już nie kupuję, bo nasze ściany i tu, i w domku mają jakąś, wiecie, ograniczenie i chyba już nie powinnam obrazów kupować, tym bardziej, że mam jeszcze chyba 3 obrazy, które nie są powieszone, po prostu leżą i czekają w jednym miejscu na to, że może kiedyś będzie gdzieś można powiesić, ale jak trafiam na taki obraz, jak dzisiaj, to po prostu, no nie da się go nie kupić, nie da się. Być może, że jak już będziemy te obrazy wieszać, bo to one są, część wisi tu, a część pewnie kiedyś powiesimy u nas w domku w Polsce i myślę, że po prostu jak już będziemy je kiedyś wieszać, to zdecydujemy, które wieszamy, które zostają, które pasują do wnętrz, a te, które po prostu będzie ich za dużo, bądź będą nie pasować do wnętrz, to po prostu gdzieś sprzedamy prawdopodobnie, bo no, na ten moment nie da się określić, który obraz do jakiego wnętrza będzie pasował. Moi drodzy, już go Wam pokazuję. Tak, moi drodzy, ciężki jest, naprawdę jest ciężki, bo rama swoje waży. Może ja go spróbuję pokazać bliżej, ale chyba długo go nie potrzymam. Zobaczcie. Piękne z młynem wodnym. Tutaj jest młyn wodny u góry. Może uda mi się go troszeczkę bliżej pokazać. Widzicie? Taki obraz jest piękny. Byście go też widzieli już na shortsie. Może go z tyłu jeszcze pokażę. On jest na płótnie. I już go postawię. On jest bardzo ciężki. Nie jest ogromny, powiem szczerze. Nie jest ogromny, jest taki, ile on może mieć? Z 80 na 60, coś takiego. Może uda mi się go tu oprzeć. O. I moi drodzy, Michael Schneider, urodzony 1933 w Niemczech. Jest to niemiecki malarz i właśnie takie pejzaże malował. Takie pejzaże z młynem wodnym, bardzo często u niego powtarzał się ten temat. Wydaje mi się, że jest bardzo ładny ten obraz. Tu u góry jest delikatnie uszczerbiony, ale widać dzięki temu, że to jest rama z drewna i jest, no, w sumie nie jest nigdzie uszkodzony. Oprócz tego tu miejsca tu, to nie jest nigdzie uszkodzone, ja go troszeczkę będę trzymać, żeby mi się nie wywrócił. I moi drodzy, myślę, że bardzo fajny zakup, nie wiem czemu ja ciszej mówię teraz. Bardzo fajny zakup, naprawdę. Obraz kosztował, moi drodzy, 32 euro. Także fajna cena. No nie mogłam wyjść bez tego obrazu, no nie. Nie dało się bez tego obrazu wyjść. Po prostu jest przepiękny. Położę go sobie na chwilę. Żeby mi się, broń Boże, nie wywrócił. Moi drodzy, myślę, że obraz dzisiejszy jest naprawdę, był wart kupienia. No, jak ja mogłam bez niego wyjść, chyba się nie dało. Powiem szczerze, że jechałam sama ze sklepu i musiałam go jakoś trzymać, bo w ogóle rama była osobno i obraz był osobno, bo gdzieś tam coś się poluzowało i Wojtek mi go tutaj w domu już zamocował konkretnie, porządnie. W czasie drogi do domu pytało mnie chyba z 4 osoby, czy ja go chcę wyrzucić. Nie wiem dlaczego, czy ja go chcę wyrzucić. Prawdopodobnie może ludzie się często spotykają, że gdzieś tam jakiś obraz leży koło śmietnika i że ludzie wyrzucają takie rzeczy. No nie, absolutnie nie chciałam go wyrzucić. Nawet jedna pani się mnie pytała, czy chcę go sprzedać, bo jej się bardzo podoba. Także myślę, że dobrą rzeczą było to, że zakupiłam ten obraz, bo jest po prostu przepiękny. A 32 euro to jest naprawdę niewielka cena za taki obraz, który ma, w sobie to nie wiem ile on ma, bo nie udało mi się jakby
sprawdzić, ile ma lat, ale w ogóle ten artysta robił takich obrazów bardzo dużo, w związku z tym trudno jest stwierdzić dokładny wiek tego obrazu, ale dobry zakup. Myślę, że potwierdzicie moje słowa. Słuchajcie, zakupy były bardzo fajne i cukiernica, i filiżanka, i obraz. Bardzo mi się podobają. Słuchajcie, jak się Wam podobało, łapka w górę. Moi drodzy, trochę więcej tych łapek, bo oglądacie, jest tu was bardzo dużo, a łapki to tak średnio. No moi drodzy, przecież skoro się podoba, to przecież Was nic nie kosztuje. Łapka w górę i widzimy się za parę dni. Pa!